Siemanko ludziska, z tej strony Kinga i dzisiaj będzie poradnik dłoni. Wow, całkiem duża mi wyszła ta dłoń. To jest na formacie 4, ale nie spodziewałam się, że ona jest taka duża. Tak teraz jak przyłożyłam do swojej głowy, to... bycza. Dzisiaj omówię właśnie, jak narysować taką dłoń kredkami, ale oczywiście będą również podstawy. Powiem Wam, jak powinno się ćwiczyć takie rzeczy, żeby osiągnąć taki efekt, jak powinno się to rysować. No i oczywiście warianty też ołówkiem na pewno będą, ale zanim przejdę do poradnika, to pamiętajcie, że teraz trzeba wbić 1600 łapek w górę, żeby pojawił się następny poradnik, tym razem plecy. Plecy, ramiona. Jest to część, która raczej rzadko jest rysowana, więc też może sprawiać pewne trudności, zwłaszcza jeśli chodzi o łopatki, kręgosłup. Aż sobie przypomniałam mój stary rysunek Tris. Więc myślę, że przyda się taki poradnik, gdzie omówię właśnie tą część ciała. Powiem Wam szczerze, że nie za bardzo lubię rysować dłonie. Jest to taka część, która nie sprawia mi jakiejś wielkiej przyjemności i jest utrapieniem wielu rysowników, ponieważ one są naprawdę bardzo trudne. Jest dużo wariantów do narysowania i trzeba tak naprawdę każdy układ jakby oddzielnie opanować. To, co jest największym problemem, to fakt, że składa się dłoń z wielu kości i stawów, jest dość dużo takich drobnych elementów. I wystarczy pominąć te fakty anatomiczne i zrobić na przykład palce, które wyglądają jak parówki. Kolejną rzeczą, która może sprawiać problem, to to, że mięśnie mają bardzo duży wpływ na to, jak wygląda cały kształt dłoni. I tutaj pokazuję Wam zdjęcia mojej własnej dłoni, gdzie tak naprawdę zmieniłam układ tylko i wyłącznie kciuka, gdzie ten mięsień, który jest dość bardzo charakterystyczny, na każdym zdjęciu wygląda zupełnie inaczej, mimo że te zdjęcia są dość podobne do siebie, czyli można powiedzieć, że no, ten układ dłoni się przecież nie zmieniał, jednak ten mięsień bardzo wpływa na to, że ta dłoń wygląda inaczej i tak naprawdę rysując... Alfik! Chyba się układa do snu, więc trochę drapie w podłogę. Więc tak naprawdę wystarczy rysować na przykład z głowy, pominąć pewne takie szczególiki i już ta dłoń będzie wyglądała bardzo, bardzo źle. Więc jak tak naprawdę podejść do tego rysowania? Na samym początku trzeba znać podstawowe zasady. Zanim w ogóle zaczniemy rysować, musimy wiedzieć o takich rzeczach, które pomogą nam w ogóle zacząć sam obrys dłoni, bo nie można od razu zaczynać od całego kształtu, bo to na pewno by Wam nie wyszło. Musicie najpierw znać uproszczenie, a uproszczenie to nic innego jak takie kreski, bryłki, cokolwiek, co po prostu już przypomina dłoń i daje Wam układ tej dłoni, jednak nie każdy prosty rozrys może być dobry i może tak naprawdę wprowadzić Was jeszcze bardziej w błąd, dlatego rysunek, który jest po prawej stronie, tam gdzie macie takie kwadraty i gdzie każdy palec, czyli ta kreska, no to wiecie, kreska to palec, każda ta kreska jest tej samej długości, wiadomo, że z tego ręki nie zrobicie. Na samym początku rozrysowujemy ten środek dłoni, chyba. Nie wiem, jak to się nazywa, ale wiecie, o co chodzi, o tą podusię i można powiedzieć, że to jest w kwadracie, jednak nie do końca, bo mamy tutaj taki bardzo mocno widoczny łuk i to z pewnością trzeba pokazać, bo dzięki temu będziemy mogli wniknąć na poprawną długość naszych palców. Jeśli zrobimy tutaj prosto, a palce jakiejś tam długości no odpowiedniej, to już wtedy na przykład nasz mały palec będzie za krótki, dlatego musi tutaj występować ten łuk, to jest bardzo ważna rzecz. Kolejna rzecz jest taka, że palce wyrysowujemy za pomocą kresek i kółek. To jest najprostsza metoda. Jest wiele innych, ale ja uwielbiam tą. Ona jest bardzo szybka i poprawna, ona nie wprowadzi Was w żaden błąd. Kreska to oczywiście kość, kółko to staw, więc wtedy łatwiej jest określić co i jak. I warto sobie wyznaczać, w którym miejscu Wam się kończą te palce, czyli narysować sobie tą kreskę, właśnie ten łuk, który Wam ograniczy długość dłoni, żeby później nie zrobić jej albo za krótkiej, albo za długiej. I ten łuk oczywiście będzie się zmieniać w zależności od tego, jak bardzo rozpostarte są nasze palce. Czy dłoń jest właśnie z złączonymi palcami, czy jest tak bardziej luźno, czy bardzo mocno tak rozczapiżone te paluchy. Więc wtedy ten łuk się zmienia i musicie właśnie też patrzeć na takie detale. A jeśli mowa o tych kreskach i kółkach, to pokażę Wam przy tych samych zdjęciach, jak to wszystko wygląda, kiedy właśnie mamy
to zawarte na zdjęciu. Myślę, że wtedy będzie Wam łatwiej to sobie zobrazować i łatwiej to zrozumieć, więc kiedy pracujecie nad anatomią, kiedy rysujecie takie rzeczy, warto jest rysować z patrzenia, właściwie na własną dłoń. Ostatnią rzeczą to palce. I palec wskazujący, który tutaj dla Was pokazuję, oczywiście to wszystko jest na podstawie moich dłoni, to im bardziej strome końcówki, tym bardziej on się zwęża, czyli palec jest takim trapezem, jednak ta górna część jest bardziej prostą kreską, a dopiero pod spodem, od tej strony naszej wewnętrznej dłoni, mamy właśnie takie poduszeczki, które gdzieś są grubsze, gdzieś chudsze. Dobra, to z taką wiedzą można przejść już do rysowania. I oczywiście zaczynamy od ołówka. Ja wszystko narysowałam, te akurat warianty, które Wam tutaj pokazuję jeszcze w takiej prostej formie, bo to akurat zaczęłam od takich właśnie nie tych bryłek, tych kresek z kółeczkami, to co mówiłam. To tutaj wszystko narysowałam na formacie A4. Do takich rysunków nie trzeba jakiegoś większego formatu, nie musicie rysować jakichś strasznie dużych dłoni, bo jeśli robicie ołówkiem, to możecie sobie to zrobić na zwykłej kartce, chociaż dobrze, żeby była grubsza, jakaś tam techniczna, nie rysunkowa, czy te z drukarki, to tego nie polecam. Ale jeśli chodzi o dobór papieru, to też na moim kanale możecie znaleźć filmik właśnie o blokach, kartkach, co wybrać i dlaczego. Te rysunki, które ja Wam tutaj pokazuję, są one naprawdę bardzo szybkie, ponieważ chciałam Wam w jakiś prosty sposób pokazać warianty, albo to, jak uczyć się rysować dłoni, że kiedy rysujemy, to dajemy kilka właśnie puz, różne cienie, różne układy, właśnie po to, żebyście sobie zobrazowali, że tak ma wyglądać Wasz rysunek do nauki. To mogą być bardzo szybkie rysunki, nie muszą być jakieś świetnie dopracowane, one mają być poprawne i lepiej narysować więcej dłoni, ale szybko, niż jedną, a jakąś super dopracowaną. Po prostu więcej się nauczymy, jeśli będziemy dużo rysować wariantów, bo ich jest naprawdę cała masa. Jeśli chodzi o dłoń, jak dużo można z nią zrobić i jeszcze z różnym światłocieniem, to po prostu jest jak studnia bez dna. To można rysować i rysować, więc lepiej rysować ich więcej. Jedyną zasadą, którą dobrze jest jednak zachować przy cieniach, to to, że najpierw cieniujemy takimi bardziej twardymi ołówkami, więc nie robimy jakiegoś bardzo ciemnego cienia, dopiero później dokładamy jakichś ciemniejszych elementów, dodajemy właśnie tych ołówków, które mają 2B, 5B, żeby właśnie podkreślić, żeby gdzieś było ciemniej, gdzieś jaśniej. Nie zaczynamy od miękkich ołówków, bo wtedy mogłoby nam się to wszystko tak scalić i zrobić zbyt jednolite. Jednak też jest ze skrajności skrajność, że niektórzy używają tylko na przykład HB i nie dokładają żadnego miękkiego ołówka i później też wszystko jest jednolite, tylko wyblakłe. Więc starajcie się właśnie przechodzić tak stopniowo od twardych ołówków do miękkich ołówków. Za to kiedy przechodzimy już do kredek, tutaj sytuacja wygląda troszkę inaczej. Też jest to wykonane na formacie A4, jednak tutaj zrobiłam jedną konkretną dłoń. Dlaczego jest taka duża rozbieżność? Z tego względu, że kredkami niedobrze jest rysować coś, co jest małe. Jeśli mamy możliwość narysowania większych elementów, to właśnie wybieramy w ten sposób, bo mniejsza dłoń spowodowałaby to, że miałabym mniej szczegółów, mniej mogłabym zrobić taki fajny, realistyczny efekt, więc w takich sytuacjach, jeżeli rysujemy już kredkami, to tutaj uczymy się naprawdę bardzo konkretnie, rysujemy duże elementy i wtedy jest znacznie łatwiej nam to ogarnąć. Też oczywiście rozrysowałam wszystko w prosty sposób, czyli tak naprawdę początek przy ołówku, jak i przy kolorach jest dokładnie taki sam, jednak kolorowanie już zaczynam na przykład od ciemnych kredek. Zaczęłam od dark brown i zaznaczyłam sobie te miejsca, gdzie ma być właśnie widoczny ten najmocniejszy cień i dopiero później przechodziłam w jakieś delikatniejsze brązy, w żółty, w brzoskwinie, w róże. Tutaj postarałam się, żeby ta dłoń była bardziej ciepła, w przeciwieństwie do na przykład poradnika, jak rysować piersi. Tam dałam więcej lawendy, więcej zimnych kolorów i ta skóra wyszła troszkę tak surowo, tak wiecie, dość zimno i ten rysunek byłby znacznie lepszy, gdybym miała dorysować jeszcze do tego biustu głowę, włosy i pewnie tło i byłoby znacznie lepiej. Jednak kiedy rysujemy pojedyncze elementy, dobrze jest wybierać cieplejsze kolory, bo to jest o wiele fajniejsze w odbiorze. Ja tutaj nawet nie pożałowałam sobie intensywnych pomarańczy, różowego, takiego zwykłego różowego, takie też kolory typu łosoś
i ta ręka jest naprawdę bardzo taka fajna, że jest taka cieplutka. Myślę, że znacznie lepiej to wygląda, więc pamiętajcie, że zupełnie inaczej podchodzi się do kolorowania ilustracji, takiej pełnej ilustracji, a inaczej się podchodzi, kiedy rysujemy konkretny element ciała, zwłaszcza kiedy nie ma tła i zostawiamy sobie tam białą kartkę. Tylko też nie można przejść z takiej skrajności w skrajność, wiecie, mimo wszystko dałam troszkę zimniejszych kolorów, wchodziłam w zielenie, w beże, tylko dlatego, że jeśli całą skórę potraktujemy takim ostrym pomarańczem, może wydawać się jak taka poparzona, taka nieprzyjemna skóra, więc wtedy dobrze jest jeszcze w jakichś tam miejscach wybrać te chłodniejsze odcienie, żeby ta ręka wyglądała bardziej naturalnie, że po prostu w tym miejscu, gdzie jest cieplej, w tym miejscu, gdzie mamy więcej pomarańczy i żółtego, tam zadziałało jakby intensywne światło słoneczne, a już w innym miejscu nie. Powinnam akurat do poradnika pewnie dać jakieś paznokcie bez lakieru, w sensie niepomalowane, jednak korzystałam akurat z swojej dłoni, z zdjęcia mojej własnej ręki, no i miałam akurat pomalowane paznokcie. I mogłabym akurat zrobić dla Was normalne paznokcie, jednak kiedy już korzystamy ze zdjęcia, to dobrze jest odzorować wszystko 1:1, a nie zmieniać, bo mogłoby to po prostu nie wyjść, to jest poradnik, chciałabym, żeby to wyszło jak najbardziej poprawnie, więc stwierdziłam, że nie będę kombinować i no już musicie sami sobie poradzić, jak narysować paznokcie. Ewentualnie rysujcie w kolorze. Właściwie to jest nawet takie proste, bo ja często robię tak, że jak rysuję jakieś kobiety i mam do narysowania paznokcia, one są jeszcze takie miniaturowe, no to nie ma tam co rysować, to często decyduję się na jakiś kolor, na przykład czerwony, to wystarczy wziąć jedną czerwoną kredkę, zrobić takie pacnięcie i macie paznokieć. Prościzna, nie? Podsumowując, cały ten odcinek, wszystkie te rysunki, które pokazałam, myślę, że są bardzo dobrym odzwierciedleniem tego, jak powinno się uczyć rysunku w ciągu tygodnia. Co oznacza, że przez cały tydzień, załóżmy, rysujecie różne warianty dłoni, które są dość szybkimi szkicami. Mogą być one 15-minutowe, 20 minut poświęcić na jeden taki wariant dłoni i powinniście przez cały tydzień właśnie mieć różne takie układy. Przy okazji jeden konkretny, porządny rysunek. Nie musi być kredkami, bo to nie jest tak, że wy musicie kredkami rysować. Ja po prostu rysuję kredkami, więc daję takie poradniki. Ale jeśli na przykład jesteście zwolennikami ołówka, to taki rysunek, jak ja zrobiłam kredkami, powinniście mieć zrobiony ołówkiem. Czyli przez tydzień jeden konkretny rysunek, taki odpicowany na maksa i poświęcić na niego parę godzin, jak i warianty po parę minut. I wtedy będziecie naprawdę mieć bardzo, bardzo intensywny trening i zobaczycie, że będzie duża różnica, że w pewnym momencie dłonie nie będą Wam sprawiać tak strasznego problemu, a może nawet staną się przyjemnością. To tyle będzie w tym odcinku, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to oczywiście dajcie lajka, zasubskrybujcie kanał i pamiętajcie, żeby wbić na inne nasze social media, żeby być na bieżąco z rysunkami. No i nie zapomnijcie o wbijaniu łapek w górę, żeby powstał ten poradnik pleców. To do zobaczenia do następnego odcinka.